Szanowni Państwo, w dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o świętach Bożego Narodzenia w 1939 roku. To były pierwsze święta Polaków w okupowanej Polsce. Boże Narodzenie 1939 roku było najtrudniejszym czasem dla mieszkańców okupowanej przez Niemców Polski. Zaledwie 3 miesiące wcześniej zawalił im się cały świat. Napadnięta 1 września przez Niemców, a potem 17 września przez Sowietów Polska została pokonana i przestała istnieć jako państwo. Ślady wrześniowych walk widać było jeszcze na murach i budynkach wielu polskich miast i miasteczek. Nie zasypano również wszystkich lejów po bombach i nie usunięto wszystkich gruzów po wrześniowych bombardowaniach. Wielu poległych we wrześniu 1939 roku polskich żołnierzy nie znalazło jeszcze godnego miejsca swojego pochówku. W grudniu 1939 roku Polacy myśleli ze smutkiem o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. I nie tylko dlatego, że zawalił im się cały ich świat, ale również dlatego, że ten, który nastał, wróżył jeszcze większą tragedię. Warunki życia codziennego drastycznie się pogarszały, a to odbijało się na nastrojach wszystkich Polaków. Ale jeszcze bardziej gnębił ich fakt, że nie ma wokół nich tak wielu bliskich osób. Gdy zasiadali do Wigilii, przy wigilijnym stole było znacznie więcej pustych miejsc niż w poprzednich latach. Ci, którzy przy tych stołach wigilijnych zasiadali, patrzyli na puste miejsca ze łzami w oczach. Były symbolem tych, których nie było i bardzo często już na zawsze. Czary goryczy Polaków dolewała polityka niemieckiego okupanta, coraz bardziej zbrodnicza. Takie wydarzenia, jak aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i wysłanie ich do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, aresztowania wielu znamienitych przedstawicieli polskiej inteligencji, masowe egzekucje w podwarszawskich Palmirach, egzekucje w Lasach Piaśnickich na Pomorzu, egzekucje na Górnym Śląsku, w Poznańskiem i w wielu innych miejscach w Polsce odbijały się szerokim echem w całym kraju. Polacy byli zmuszeni do porzucenia swoich tradycyjnych życzeń wesołych świąt, bo te, jak napisał ekonomista Ludwik Landau w swojej kronice z lat wojny i okupacji, stałyby w rażącym kontraście z rzeczywistością. Można było co najwyżej życzyć spokojnych świąt, bo takie życzenia miały przynajmniej swoje uzasadnienie. W obliczu zagrożenia aresztowaniem, łapanką, wywózką na roboty przymusowe do III Rzeszy, takie życzenia wydawały się jak najbardziej na miejscu. Ale Polacy, pomimo tak wielu przeciwności losu, nie tracili nadziei. Gdy nadchodziła Wigilia, życzyli sobie, aby następna z nich miała już miejsce w wolnej Polsce. W wielu miejskich domach przygotowania do tamtych świąt Bożego Narodzenia zaczęły się już na początku grudnia. Było tak dlatego, że wymagały one znacznie więcej energii i znacznie więcej czasu niż wcześniej. Najważniejszym zadaniem było zdobycie choinki, która zawsze w polskich domach była jednym z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Ale zdobycie choinki w okupacyjnych warunkach nie było łatwym zadaniem. Choinek było znacznie mniej i były kilka razy droższe niż było to przed wojną. Wydanie kilkunastu złotych na zakup choinki nie było osiągalne dla wszystkich mieszkańców miast. Dlatego
bardzo wielu z nich starało się zdobyć przynajmniej kilka gałązek jedliny. Gdy zapach jedliny zaczął unosić się w domu, można było przystąpić do ubierania choinki. Tradycyjnie wieszano na choince świeczki, gwiazdki i łańcuszki własnoręcznie przygotowane z bibuły, kolorowe cukierki, anielskie włosy, watę symbolizującą śnieg oraz bombki, jeśli te oczywiście były w domu. Po wrześniowych bombardowaniach w wielu miejskich domach, zwłaszcza w Warszawie, po choinkowych bombkach pozostały tylko skorupki. Zakup nowych bombek był w zasadzie niewykonalnym zadaniem. Dlatego właśnie choinka w czasie tamtych świąt wyglądała w wielu domach znacznie skromniej niż zazwyczaj to bywało. Gdy choinka była już ubrana, domownicy wypatrywali pod nią prezentów. Tych jednak było niewiele, ale jeśli już były, to bardzo drobne i o bardzo praktycznym charakterze. Zrobiona na drutach czapka czy szalik najczęściej znajdowała się pod choinką. Zbytkownych prezentów pod choinką nie było. Dzieci, jeśli mogły znaleźć jakieś słodycze pod choinką, cieszyły się z nich bardzo, ponieważ na co dzień mogły o nich tylko pomarzyć. Spośród wszystkich świątecznych przygotowań najważniejsze były te, które dotyczyły świątecznej kuchni. Głównie dlatego, że wymagały zderzenia się z brutalną rzeczywistością, a ta oznaczała brak najbardziej podstawowych produktów spożywczych. Tylko w niewielu polskich domach udało się przygotować tradycyjne 12 wigilijnych potraw. Takie pozycje świątecznego menu jak śledzie czy karp były trudne do zdobycia, a jeśli już, to za bardzo astronomiczną kwotę. Na wigilijnych stołach królował barszcz, głównie dlatego, że był dość łatwy do wykonania. Wystarczyło tylko kilka dni wcześniej zrobić zakwas i w Wigilię ugotować z niego barszcz. Na wigilijnych stołach powszechnie królowały dania z kartofli. Najbardziej popularnym z nich były placki kartoflane smażone na oleju, ale równie popularne były kartofle z cebulą, traktowaną jako źródło niezbędnych witamin. Ciasta, jeśli pojawiały się na wigilijnym stole, to były jedynie skromnym substytutem świątecznych ciast. Najbardziej popularnym z nich było to, które było pieczone na kartkowej margarynie, w którym prawdziwe jaja zastępowano proszkiem jajecznym. Ale wiele gospodyń wykazywało się w tym zakresie nadzwyczajną kreatywnością, jak moglibyśmy to dzisiaj powiedzieć. Potrafiły na przykład upiec pierniki i makowce bez miodu i maku, posługując się jedynie marchwią, którą można było przyrządzić dodając olejku wonnego lub szczyptę przypraw korzennych własnoręcznie przygotowanych. Do takiego ciasta można było zaserwować kawę parzoną z żołędzi, ale zanim to można było zrobić, najpierw należało żołędzie namoczyć i kilkakrotnie zmieniać wodę, aby pozbyć się garbnika. Następnie należało takie żołędzie wyłożyć na blaszę wyłożonej papierem i przez kilka dni suszyć na kuchni. Gdy żołędzie nabrały odpowiedniej twardości, można je było zetrzeć we młynku i dopiero później można było zalać je wrzątkiem. Taka kawa nie wyglądała najgorzej, ale oczywiście nie mogła konkurować z prawdziwą kawą. Ale takie świąteczne menu obowiązywało w miejskich domach. W domach na wsi w czasie Wigilii menu było nieco bardziej bogate, głównie dlatego, że zdobycie żywności na wsi było znacznie łatwiejszym zadaniem niż w mieście. Na świątecznych stołach było więcej potraw wigilijnych i więcej było tych, którzy je spożywają. Tradycyjnie śpiewano polskie kolędy,
a o północy zaglądano do obory, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zwierzęta mówią ludzkim głosem. Ale w czasie tamtej Wigilii 1939 roku, było wiele polskich rodzin, które nie czekały na tamte święta Bożego Narodzenia z radością. Dotyczyło to tych polskich rodzin, które zostały wysiedlone przez Niemców ze swoich domostw. Anna Rozel-Kicińska, która jesienią 1939 roku została wysiedlona ze swojego gospodarstwa w Branicy w województwie łódzkim, trafiła do wsi Lipy na Lubelszczyźnie. Tam zamieszkali w bardzo malutkiej izdebce. Jak po latach wspominała, my, dzieci, chodziłyśmy smutne, bo dobrze wiedziałyśmy, że nie możemy na nic liczyć w czasie tych świąt Bożego Narodzenia. W podobnej sytuacji jak ona znalazło się kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin, wysiedlonych ze swoich domów i gospodarstw na terenach, które zostały bezpośrednio wcielone do III Rzeszy. Ale Wigilia 1939 roku była inna jeszcze z jednego powodu. Nie było tradycyjnej pasterki o północy. Niemcy wprowadzili bowiem godzinę policyjną, która obowiązywała od 20 wieczorem do 5 rano. Każdy, kto złamał godzinę policyjną, mógł zostać aresztowany i zapłacić za to życiem. Dlatego właśnie pasterkę przesunięto wówczas w polskich kościołach na 6 rano w dzień Bożego Narodzenia. W wielu polskich domach, gdzie na Wigilii oprócz domowników było wielu gości, biesiadowano więc do samego rana. I dopiero rano zbierano się do najbliższego kościoła na pasterkę. Po pasterce wszyscy udawali się do swoich domów i kładli spać po bardzo długiej nocy. Tak wyglądały święta Bożego Narodzenia w 1939 roku. Pierwsze święta Polaków w okupowanej przez Niemców Polsce. Drodzy widzowie, z racji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku nastąpi przerwa w emisji moich nowych filmów na kanale Zakazane Historie. Następny mój film zostanie wyemitowany 8 stycznia 2021 roku, tradycyjnie o godzinie 20. W tym filmie opowiem historię polskiego żołnierza, który wraz z kolegami uciekł z Katynia. Tej historii nie zna jeszcze nikt i ja ją Państwu opowiem. Ten film zatytułowałem Świadek Katynia. Gorąco zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, z racji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wielu radości. Oby te święta były dla Was pełne rodzinnego ciepła, a na nowy rok 2021 życzę Wam wielu obfitości. Tradycyjnie i po polsku życzę wesołych świąt.